Dobry. Jeszcze takie ciemno, a to wiecie, jest która godzina? Jest 6:30. Szyby poziomowałam, wszystko sprawdzałam, wszystko gra. I jest dobrze. Startujemy. Wyszła mi 11 nawet, wiecie co? I będę 13 po 7. Wolałam być dosłownie na 7, żeby mieć większe prawdopodobieństwo bycia załadowaną zaraz szybko. No ale patrzę, 11, 10 minut do 11. No to przecież grzech nie skorzystać, prawda? I nie zakręcić, więc już dobra. Jedziemy, na razie jeszcze korków porannych nie ma. Aczkolwiek one będą, no ale zobaczymy, jak to się potoczy dzisiejszy dzień. Oby dobrze. A dzisiaj wstałam. Poćwiczyłam sobie znowu. Także przygotowania do sesji kalendarzowej trwają. Udaje się poćwiczyć. Gaz! A teraz taka ciekawostka dla wszystkich spoza Europy. Popatrzcie, wyjeżdżamy teraz z Holandii, wjeżdżamy do Niemiec po to, żeby przejechać 6 km autostradą i zjechać od razu do miasteczka, ale do Holandii. Takie ciekawe, nie? Fajne, że tak można się poruszać między krajami bez granic. Kolekt świeci na zielono, więc ale sprawa. Gazujemy dalej. I będziemy wracać już do Holandii. Gdzie jest numer 2? Nawi pokazuje, że tu będzie zaraz nie wiadomo gdzie, nie? Dobra pany, muszę sobie sprawdzić dokładny adres. Dobrze, to w takich sytuacjach bywa, gdy firma jest gigantyczna. Muszę pojechać na drugą stronę firmy. Nawet mają adres, ładnie mapkę narysowaną, ale sobie wbiję na wszelki wypadek. Transport Weg, tak mi się kopuje. A, bo to w Esersie był transport dla mnie, ulicy Dymku. Na bazie tam się to skończy. Co, zgadza się? Nawet wychodzi na to, że to będzie już akurat, popatrzcie. Widzicie, jakie to są gigantyczne magazyny? Tutaj, gdzie pojedziemy, widać, że jest jakiś mały. I zaraz jeszcze lepiej. No ale nic, tutaj się trzeba było zameldować. Zimno. To daleko. O. Dobra, jest tutaj już napisane. Gotowe. I coś, czego znane jest z Holandii, nie? Z darmowej kawy. Rzeczywiście, jak zawsze zupy. Rzeczywiście zupy zawsze były. Kawa, a tylko muszę wziąć kubek, tak. Dobra, milk. 0 jest, tak? Dobrze. A, sumie jest mocniejsza. O, nie widzieliście, co wstawiałam, ale generalnie 0 cukru. 0 mleka. Chyba. Dziękuję. Nie u mnie w kawę, w automatach. Mleko i cukier.
I patrzcie, tu od razu są też toalety pięknie oznaczone. Jejku, Holandia pod tym względem wygrywa, naprawdę. Wszystko tu jest, czego trzeba dla kierowcy, żeby się zameldować. Patrzcie, nawet mają różne herbaty. No dobra, załatwione. Dopiero o 8 jednak przyszła pani do biura. Mój załadunek był ustawiony na 11, bo nie było wiadomo, czy to mi się to uda wczoraj rozładować, a że się udało, to byłam wcześniej. Ale też mi tutaj załatwili, że jednak już mogę teraz podjeżdżać także kilka godzin wcześniej. Co jest spoko, ale ja jej mówię, nie, 11 jest dla mnie okej, bo mi chodzi o tą konferencję, która mam za pół godziny. A mówi, nie, ja już to załatwię. Ja mówię, nie, 11 jest okej. Nie, absolutnie nie. 5 minut i ja to załatwię. Dobra, jak babka tak bardzo chce załatwić, to nie mają co oduczać tego, nie? Więc generalnie będziemy kombinować. Ale sobie stanęłam, tu jest wjazd, a powiem wam, że ten wjazd jest... Wiecie, przecież ja się to nie wyłamie. Chcę wyłamać, a to się wyłamie. Ale dobra, tutaj jest duży kawał, żeby się wywinąć. Krawężnik, ale spoko, niezaliczony. Teraz. Jest 26. Panie, patrzcie. Elegancko, duże miejsce między rampami. Tak to można. No, tak pięknie. A może by ktoś drzwi otworzył, co? Oj, czepy. Chyba ja. Dobra, troszeczkę cofnę, wszystko porozmawiamy. Dobrze, idealnie jest akurat która godzina? No do 9, w sam raz. Kurczę, bo mnie tak rozładowali. Ja jeszcze nie wiem, która jest ta moja prezentacja pomiędzy... Ale już zaczęli ładować od razu. Jest szansa po prostu na to, taką nadzieję, że mnie... Ile może być też nie pomalowała, co? Dobra, się pomaluję szybko do tej prezentacji. Jest szansa na to, że mnie szybko załadują, wezmę papiery i wyjadę tylko gdziekolwiek i będę gotowa do prezentacji. Kurde, jak zwykle wszystko na wariackich papierach, jak to w transporcie, nie? Mój makijaż. Jak mi często ludzie mówią, że taka wymalowana Iwona i tak dalej. Ja poważnie, jak mój makijaż często, robienie mojego makijażu wygląda. Trochę pudru. Posypało się na utwardzenie. Chociaż wolałabym. Potem myślałam, że im nie pasuje moja rampa, ale nie. Wyrzucił dzisiaj za lusterką. Sobie wcześniej wymalowana. I patrzcie, makijaż do prezentacji gotowy. Będę występować w kurtce takiej roboczej, co? Lepiej, kierowca do kierowcy. Jeszcze mogłabym się tu zaczesać. Z życia influencera, owner operatora, przemęźnika i kierowcy, co? Ale jazda. I się dziwić, że ja już nie mam żadnych nerwów ani stresu. Cały czas muszę łączyć jakieś rzeczy ze sobą, które mi nie pasują, albo cały czas, na które nie mam wpływu. O, to jest bardziej lepsze określenie, na które nie mam wpływu na to, które mnie załadują i tak dalej. Był czas się przyzwyczaić do tego. Adaptacja, ciągła adaptacja. Dobra, teraz sobie jeszcze na tableta przerzucę tekst swojej prezentacji. Punkty, żebym wiedziała. Powiem wam, co będzie mówić, bo to jest taka właśnie konferencja CSR-owa. Ja będę opowiadać o problemach kierowców i powiem wam, mam tylko 5 minut, więc jest to bardzo mało. Dużo osób tam będzie występować, więc 5 minut jest bardzo mało, więc tak.
pierwsze się przedstawiam jako kierowca, który 10 lat jeździ, a po drugie później podzieliłam te problemy, które mamy na drodze na dwie kategorie. Problemy na drodze i problemy we firmach, na załadunkach, rozładunkach. Więc na drodze mówię, że jest stanowczo za mało parkingów, zaplecze sanitarne jest ubogie i kiepsko utrzymane. I to są główne rzeczy, bo na 5 minut nie ma się co rozgadywać, trzeba powiedzieć tylko te takie najważniejsze. A myślę, że to są najważniejsze, z czym się spotykamy na drodze. Wiadomo, że jest też problem, że to, że nie ma parkingów, prowadzi do tego, że mamy problem z mandatami, służbami kontrolnymi itd., itd. A to prowadzi też z kolei do frustracji, a z kolei kierowcy się wkurzają i odchodzą z zawodu. Nie brakuje kierowców. Dobrze, a na załadunkach, rozładunkach znowu mamy, proszę Państwa, co? Mamy długie oczekiwania na obsłużenie. Mamy nieraz kiepską komunikację. Ja mam tą szminkę. Nie mam nic do ust. Będę taka was ustki. Mamy też brak toalet na załadunkach, rozładunkach, ale generalnie to troszeczkę się ukróciło już w czasie pandemii, to tak, że zmuszanie kierowców do załadunków i rozładunków. Widzę, że, no nie wiem, ja tak widzę, że odkąd jest pandemia i tyle co sama jeżdżę, to jeszcze mi ani razu nie kazali, jeszcze taki problem był. Ale też napomknę, że coś takiego istnieje nieraz. Co byście jeszcze dodali na przyszłe prezentacje, bo zdaje się, że już świat wraca do normalności powoli i znowu będą spotkania i znowu będę mogła opowiadać. Ja już mniej więcej wiem, bo już nieraz was pytałam, nieraz już mi mówiliście pod różnymi postami, ale zawsze też chętnie się jeszcze dowiem. Także na załadunkach po prostu za długo czekamy, nie mamy warunków do czekania, brakuje parkingu na załadunkach, a jak nas długo przytrzymują nieraz, kończy się czas, nie ma co później robić i nie ma gdzie jechać, nie ma jak, a wywalają się. Miałam prezentację już i wiecie co, na prezentacji pochwaliłam, podałam jako przykład firmy holenderskie, że to jest tak wszystko pięknie zorganizowane, wszystko tańczy, śpiewa, jest miejsce na parking dla meldujących się kierowców, są toalety, kawa i tak dalej, wszystko jest. I w tej firmie też tak jest. Ale wiecie co? Dali mi rampę i kazali mi samej rozładować, czajcie? Ja mam sama wziąć paleciaka i rozładowywać tą wazelinę. No przecież mi się nie chce. To jest raz. Dwa, że czemu ja mam brać odpowiedzialność za... Czemu ja mam brać odpowiedzialność za ładunek? A jak ja wywalę tą paletę i co? Kto za to zapłaci? Generalnie problem jest... Już myślałam, że ten problem zniknął, bo zanim pojawiła się pandemia, to bardzo często było właśnie tak, że kierowcy sami musieli rozładowywać. Znaczy, oczywiście nie mają opłacone. No ja powiedzmy jako przewoźnik inaczej, bo stawka rzeczywiście była dobra na ten przerzucik mały. No, ale chodzi o to, że konwencja CMR jasno mówi, że to jest nie po stronie kierowcy załadunek i rozładunek. Fizycznie kierowca nie powinien ani załadowywać, ani ładować ciężarówki. Także to jest po prostu, wiecie, takie wysługiwanie się, żeby nie powiedzieć wyzyskiwanie kierowcy. Właśnie to jest dobra, bo ja tak powiedziałam jako przewoźnik, przynajmniej biorę całą kasę dla siebie, nie? A normalnie firmy za to nie płacą kierowcom i kierowcy wykonują tą pracę, która jest wbrew prawu i za darmo. Wyzysk w transporcie. 69 jest. Ja nie umiem cofnąć pod tą rampę. W ogóle to się ostatnio od was dowiedziałam, że ja już chyba nic nie potrafię. Zastanawiam się, co ja potrafię, ale chyba gówno potrafię. No. Zasłony źle składam, mają być harmonijne. Bo inaczej nie grają. Co jeszcze źle robię? Źle sprzątam auto. Plastiki mają mieć później plamy. Ja nie widzę żadnych plam na plastikach, ale to może być też, że ja nie widzę. One są. Źle jeżdżę, bo jeżdżę w butach, a nie na boso. Powiedzcie mi, co jeszcze źle robię. Chętnie się nauczę. Chętnie się dowiem. O, tu jest taki wielki plac, że tutaj nawet ślepy by wycofał pod rampę. Z którąś by trafił. Kurde, to idziemy dzisiaj z... Czekajcie. I musieli tak to zrobić chamsko. Albo nie, dobra, mi się przewidziało. O nie. Także pójdziemy dzisiaj na załadunek. Idziecie ze mną na magazyn? Zobaczymy. Kurde, tego wieki nie robiłam. Ostatnim razem miałam palciaka w ręce lata temu, pan wiecie? I panewki. Ja nie wiem, czy ja potrafię palciaka obsługiwać. Nie, no potrafię, tak tylko świruję. Idę drzwi otworzyć, bo to też może być przydatne. Będę musiała sama jeździć po moim bridge. Nie, bo sam to sobie...
mam dzisiaj humor, że obawiam się, że coś nawybijam. Bo jak się człowiek tak fajnie, bardzo cieszy, tak się wszystko niby układa, to w końcu gdzieś traci czujność. O, wtedy podjadę przyczepę i wtedy cofnę jeszcze. Tak, wykorzystywać biednych kierowców. Co z nim robić, no? Trochę musimy przycwaniakować, wiecie, przycwaniakujemy. Podniesiemy tak, żeby naczepa miała równie pochyłą. Też trochę, ale w sumie przód też trochę podniesiemy. No bo tył jeszcze. Po co mi ten stop, skoro sama muszę rozładować? Gdzie pojadę? No to muszę zmienić. Wiecie co? Uważam, że powinni mi postawić obiad za to, że spalę więcej energii na rozładunku niż normalnie. Kto mi zapłaci za mój zwiększony bilans energetyczny? Wysiłek energetyczny. Was ist das? Chyba nie tu wyjdziemy, ale spróbujemy, bo to najbliżej. No, tak myślałam, że nie. Alwi, zaraz będziesz pusty. Przynajmniej elektryczny. Co jest i plusem i minusem. Jakiś taki elektryczny wózek prawie mi stopę zmiażdżył. I od tamtej pory zawsze noszę safety shoesy na rozładunek, bo wtedy akurat wyjątkowo miałam buty takie ochronne, bo w tamtym czasie zazwyczaj w trampkach cały czas jeździłam i już robiłam wszystko. I wtedy raz założyłam i raz prawie sobie zmiażdżyłam nogę i od tej pory już zawsze noszę. Was damy tutaj, w kącie, żeby was nie rozwalić samej sobie. Wózkiem, bo to różnie może być teraz. Trochę nie umiem. O czymś zapomniałam. Ej, Iwona, otwórz.
schodzicie, bo nie wiem, czy mogę na magazynie kręcić, czy nie, to lepiej nie kręcę. Wiecie, co mi wpisałam w papiery? Że nie otrzymałam żadnego szkolenia na temat bezpieczeństwa. Jeszcze muszę to zamknąć, no. Open the door. O, thanks. Za te moje wysiłki kawę stawiać. Free, dobra, ale gdzie jest? Spróbujcie mi tylko cukier dać. Ale mam nadzieję, że nie, bo tu jest wszystko. Czy ty wiesz, co oni kazali mi robić? O, aż sobie kawę wylałam. Olwi, oni mi kazali samej rozładowywać. Ja nie mam prawa jazdy na taki wózek. A oni mi kazali tym jeździć. Jak ja tobą normalnie jeżdżę. Oni mi takiego strasznego grata dali. Olwi, ratuj przed takimi miejscami. Ja nie chcę jeździć niczym innym, tylko tobą. Dobra, rozładowane jest. Jedziemy teraz po załadunek do Polszy. Teraz, albo jeszcze nie. Dopiero jak załadujemy do Polski, włączymy, jademy durch, nie? Oberschließen. Zgadnijcie, co zrobiłam. Jest dobrze się cały czas sprawdzać. Zrobiłam sobie kawę i papiery, gdzie zostawiłam podpisane, cemerkę, doszłam do tego po wideo. Oczywiście, że cemerkę zostawiłam przy coffee machine. Na razie jeszcze raz tam wrócić. Bez cemerki podpisanej nie ma pieniędzy. Nie ma. Ładowa jest dowiedziona, ale pieniędzy nie ma. Jakby co. Bez tego nie ma pieniędzy. Dobra, nie słucham już muzyki. Dzisiaj to mnie rządzi rock amerykański. Trzeba się wziąć za robotę. To znaczy, ja pracuję przecież cały czas. Tylko chodzi o to, że widzicie, się trochę rozkojarzyłam. A jak się człowiek rozkojarzy, to takie rzeczy wychodzą. I dlatego właśnie już teraz całkiem na poważnie jest dobrze zawsze mieć taką checklistę. Kilka rzeczy, które trzeba zawsze sobie sprawdzić przed wyjazdem. Czyli czy ma się wszystkie, wiecie, ustawienia. Czy zawieszenie jest wyregulowane. I we wszystkich poduszkach jest powietrze. Czyli ogólnie czy jest poziom. Szczególnie w przyczepie. Czy są papiery, cemerki podbite, uzupełnione, w zależności od tego, czy się jedzie w jedną czy w drugą stronę. Widzicie, ja pojechałam, sprawdziłam, gdzie papiery i papieru nie było. Wideo sobie zobaczyłam, sprawdziłam na szybko i się kapnęłam, że no tak. Szłam, położyłam, i to jest nagrane, położyłam cemerkę, zrobiłam sobie kawę i wziąłam kawę i wyszłam. Cemerka już nie leżała w tym samym miejscu, jak wróciłam, tylko leżała przy wejściu, tak jakby na magazynie okiennym, że już ktoś zauważył i przekazał dalej. Najważniejsze jest po prostu to, że na podstawie cemerki ja mogę wystawić fakturę dopiero, więc wiecie. Generalnie to bym chyba nie dostała kasy za ten transport, tak nie, to by było dużo zachodów dostać, ale dobrze, wszystko się zgadza. Jedziemy teraz na załadunek. Do załadunku mam 6 dych i ładujemy się do Opola. Tak się urządziłam, że zapomniałam, że w nawigacji nie było tego numeru, pod który ja jadę. No i generalnie szukałam lepszej wersji opcji do zawrócenia i się okazało, że zajechałam do lasu, w którym nie ma zakazu na ciężarówek, ale jednak trochę lipa. Będę cofać, nie wiem ile. Oj, przyczepa.
taka dróżka, wiecie co, leśna? Zobaczę sobie. Kurde, nie, z przełamaniem, to jakaś taka dróżka jak dla koni. Kurde, no, stracę z 10 minut na to. A wydawałoby się, że jest niemożliwe, bo mam podany taki numer jakby portowy, nie? Kurczę, jak się zacznie kręcić kierownicą, to ty na lewo i na prawo. Przyczepa to jeszcze tylko tam się była taka jedna dróżka na zakręcie, gdzie mogła zawrócić, ale tu jest ścieżka rowerowa i strasznie dużo rowerzystów. Tak sobie myślę, będę w nią wcofywać, jakiś rowerzysta pojedzie, jakieś dziecko, wiadomo, te dzieci mają podejście. Zresztą w Holandii może inaczej. Mi coś wjedzie pod koła i będzie. No, po prostu może przodem wjadę, wtedy się wyprostuję i wtedy wycofam. O, i to będzie opcja. Jeszcze muszę tam dojechać jeszcze. Więcej do tyłu się jak się kierowcy przekonują, nie? Że więcej do tyłu zrobiłem kilometrów niż wtedy do przodu. Ja na gabarytach do tyłu zrobiłam całe mnóstwo. Najważniejsze jest to, że tutaj osobówki nie jeżdżą. Jest mocno złamane i są znaki na prawo, lewo. I mam takie prawie 180 stopni. Nie chcę tam wcofywać, bo tak powiedziałam, że strasznie dużo rowerzystów. Wzmożony ruch. A jeszcze te znaki mnie tak trochę. Dobra, teraz idziemy po łuku troszkę, więc trzeba się już trzymać prawej mocno. A wiecie co, jak się jeździ do tyłu, to może tachograf powinien odliczać godziny jazdy, co? Zamiast zaliczać. No wiem, Volvo, wiem, to bez sensu tak jeździć do tyłu, no ale zapomniałam, jak się jeździ do tyłu. To tak dla kierowców początkujących. Jak się da wjechać, to się zawsze da wyjechać. Ewentualnie się później cofa długo, albo cofie. Nigdy nie wiem. I nie myślcie sobie, że jesteście jedyni, jeżeli wam się tak coś przydarzy. Może się przydarzyć każdemu. Nawet kierowcy co 10 lat jeździ. I takiemu co 15 lat jeździ też. I 20 też. Jezu, daleko jeszcze. Najlepiej by było wcofać tą dróżkę, bo mam ją praktycznie na wprost, ale chyba zrobimy jednak tak, że wycofię przez to skrzyżowanie, wjadę w dróżkę na wprost i wtedy wycofię, bo ci rowerzyści mnie naprawdę przerażają. Dziewczyna sobie patrzy w telefon i przejeżdża tak drogę, w sumie to nigdy nie wiadomo. Zamiast to od razu zrobić, to szukałam lepszej opcji. Znaczy w ogóle ta nawigacja mi po prostu pokazywała, że objadę sobie. Rzeczywiście bym objechała, tylko bez zakazu, nie? Ale przez las to tak średnio. Tak. Zrobimy. Ale mam szczęście, wiecie co? Bo akurat nie ma żadnego rowerzysty. Chyba. Przynajmniej z lewej strony. O, z prawej jakiś przyjechał. Ale dobra, się zatrzymuje. Inny. No dobrze, już jesteśmy na drodze. Także moje przesłanie dla młodych kierowców: nie ma sytuacji bez wyjścia, ważne tylko, żeby spokojnie się zastanowić, co można zrobić. Zazwyczaj można wycofać, ale jeżeli trzeba by było co chwilkę stawać i przypuszczać osobówki, to naprawdę nie jest nic takiego strasznego. Także najgorsze co można zrobić, to zrobić coś głupiego, nerwowego, nie mieć pełnej widoczności i pewności bezpieczeństwa manewru, a jednak dalej, żeby uciec z sytuacji. Wtedy się popełnia błędy. To też był błąd, ale uratowałam. Nie zrobiłam gorzej. O, nie wjechałam w jakieś bagno, nie wjechałam w las, nie potrąciłam rowerzysty, cofając. No. Dobra, bo szukam tej firmy w końcu, bo dalej nie wiem gdzie jechać. I co? Dobrze jechałam, czy nie? W końcu jakaś budowa była po drodze? Hallo. Hi! Was mir? I don't know. Ich Kollege mit Facebook. Oh. Da stand, ich bin Kachler. Ah, okay. Kann ich ein Foto mit Sie? Ja, kein Problem. Kein Problem. Ja. Ich habe Ungaria Firma, Kachler Trucks. Tschüss. Kurde, wy przetulali mnie, wycałowali mnie. Wiecie co, ja nie wiem o co chodzi. Znaczy ja w sumie wiem o co chodzi.
Ale to tak jest z ludźmi, czy to jest 2000 chyba to, że są tacy ludzie, z którymi się przychodzą do mnie i fajnie się gada. I tak czuję, że są tacy serdeczni dla mnie, mają taką dobrą energię i mnie naprawdę lubią. A są tacy, co przychodzą pogadać i zrobić zdjęcie, ale ja czuję, że to jest fałszywe i mają taką zawiść w stosunku do mnie. I ja wiem, ja po prostu wiem, już przechodziłam to też wiele razy, że że oni przychodzą, sobie robią zdjęcia, ale de facto tylko po to, żeby mieć jeszcze taki dodatkowy dowód do tego, jaka to jestem straszna suka. Jestem. I trzeba mówić, że nie jestem. Ale co zrobić? Trzeba żyć. I dlatego tak czasami jak ktoś przychodzi pogadać, to czasami się rozmowa kompletnie nie klei. Bo jakoś tak nie ma energii, nie ma chemii. A czasami jest spoko. Idziemy się meldować w końcu. Dotarliśmy chyba. Ale wiecie co, nawigacja miała rację, bo to jest tak, w adresie mam ten numer tak jakby portowy 2000. Według oznaczeń numer portowy 2000 był w innym kierunku, a to było tylko od 2010 do 4000. I ja w końcu pojechałam jednak według nawigacji i się okazało, że prawda. Tu jest żółta tabliczka 2000, jakoś roboczo po prostu znaki są przy drodze źle poustawiane i przez to tak sobie krążyliśmy. Ale dojechaliśmy. Chyba, bo to w sumie jeszcze nie jest powiedziane, że to jest tutaj. Zobaczymy. W Holandii częsty proceder, z tego co już założyłam właśnie, że zaklejają bramę. Joj, a którędy to tu tędy? A to co to jest? O, jakie karmidełko. To jest karmik chyba, nie? Albo nie, to jest dla pszczół. Tak, to jest dla pszczół murarek, nie? Dobrze mówię? Chyba tak. A dobra, to już pójdę tędy. Wszystko się zgadza, jesteśmy na miejscu. Dostałam od razu 3 plomby. Mam ściągniętą linkę, więc spoko. Teraz tylko cofać i mnie załadują! Jak się cieszę. 15. Jaka to jest radość teraz, że mnie załadują, a nie sama. Teraz to będę doceniać, jak mnie ładują. Jaka to dobra firma, sam mnie ładują. Chcecie iść na pola? Nie. Tam 15. I dołowiemy. I wytestujemy. Wszą? Prawie. Ale ja dzisiaj powiem wam, że mam jakiś dziwny dzień. Taki pozytywny, ale strasznie zakręcony. Testujemy. I jest. Chce mi się pod 16 przestawić. 16. Co za dzień, ale mi to dzisiaj robota nie idzie. Dobra, idę zrobić to, co trzeba. Wiecie co? Zapłaczę się. Czemu ja jestem taka fujara straszna? Ja nie mogę. Jak jest taki dzień zajebisty, pozorny, to ja się zawsze boję, bo wiem, że coś nawywijam. Nie wiedziałam. Ja nie wiem. Pokażę wam. Wolwuniu, przepraszam. Ale w sumie to nie jest, to nie Wolwunia. To tam takie przyczepiane, to się da odczepić. Nie, Wolwo? Utożsamiasz się z przyczepą, czy nie? Czy przyczepiasz częścią do ciebie, czy nie? Wyjedźmy stąd, bo ja już nie mogę. Pokazać wam, czy nie pokazać, co zrobiłem? Nie będę pokazywać, wstyd. Ale z drugiej strony dzisiaj też kolega wrzucił. Dużo bardziej doświadczony ode mnie, jak sobie też coś zrobił. Pokazali mi, że tam jest wyjazd. Ale jak? Nie, już taka dzisiaj nie jestem. Tam nie ma wyjazdu przecież. What the fuck? Jakim cudem? Co oni mnie tutaj? Pokażę wam, co sobie zepsuło. Na pustym placu. Na gigantycznym pustym placu. 2 naczepy stały, daleko ode mnie, bardzo daleko ode mnie. Patrzcie, co zrobiłam. Patrzcie, co zrobiłam. Czy widzicie to? I się patrzyłam jeszcze, jak to robię. Stwierdziłam, nie, śliźnie się. Prześliźnie się. I się nie śliznęło.
Robię to po to, żeby komuś polepszyć humor. Ja wiem, że ktoś się tym będzie albo się pocieszy, albo będzie się cieszyć. Skoro mi się tak to stało, to niech ktoś z tego skorzysta. Czemu ja to zignorowałam? Widziałam, a zignorowałam. Kurde, ten wyjazd jeszcze. Nie zakładam okularów, bo będę nie widzieć. Bo kłamali mnie z tym wyjazdem, tam nie ma wyjazdu. A może to się rozstąpi na dwoje, skarpa. By mi tak było. Boję się po tym placu jeździć, bo Rafika znowu coś wymyśli. No nie ma tu wyjazdu, to nie widzę wyjazdu. Jedną przyczepę przywalę. Nie, to jest jakaś dróżka, ale to chyba nie to. Muszę dzisiaj stanąć jak najszybciej, bo w taki dzień jak ten, jak się worek otwiera, to trzeba szybko reagować, bo ten worek... To może tu na lewo trzeba zmienić. Gdzie by po takich szutrach folami trzeba było jeździć? Tam? A jak? Rzeczywiście. Wolwy, to takiej drugiej jeszcze nie widziałaś, nie? No wiem, że nie widziałaś. Ja cię na takie jeszcze nie raz zabiorę. Jeszcze to trochę poobdzieram. Pojedziemy na Kazachstan, na Syberię. Wolwim świat zwiedzimy razem, zobaczysz. Jeszcze cię kilka razy poprzecieram, żeby mi nie było żalu. No widzicie, tutaj się już ustawiają na pauzy, widać. Ty, a to jakieś rejestracje dziwne. Kurczę. Chyba Kazachstan właśnie, a? Wolwi to znak. To znak, że ci się chce jechać do Kazachstanu. Pojedziemy. Bułgaria. No pojechałabym raczej w lewo. No ale dobra, dzisiaj nie posłuchałam nawigacji, źle skończyłam. Także teraz posłucham. No widzicie? Czyli nawigacja dobrze mówiła. Ja drugiej strony zajechałam, ale tędy też można było. Ale nie, bo z tej strony się nie melduje. To nie wjechałam. Dobra, czyli to jest wyjazd. Ojejku, cięższa połowa dnia się zaczęła. Jeżdżę po tych parkingach. 4:16 mam już i nigdzie nie stanę. No popatrzcie, jest tak zawalone, że ja mam problem w ogóle, żeby przyjechać. A co dopiero gdzieś pauzę zrobić. Kurde no. Powiem wam, że są takie dni, że człowieka trafia w tym transporcie. Ja nie mogę. Wy też tak macie? Czy tylko ja tak nie ogarniam? Muszę coś zrobić do jedzenia, bo jestem też głodna. Przez cały dzień tylko wsiankę zjadłam. Idę jeść. Czekajcie, o której zaczęłam? 7, nie? No to mam trochę, żeby jeszcze sobie 15 wykręcić. Mogłabym to utrzymać, żeby jutro wyjechać cały do 5. A dobra, bo już majaczę, idę jeść. Dobra, wyszła pauza nawet aż na to jeszcze post dodawałam. Wyszło trochę dłużej. Lodówka, zamknij się. Woda w sylenie. Woda. Kurde. Dałam sobie cały chodnik. Bo mi się woda polało. Butelki. Kurde, gdzie ja wjechałam? Wężkie, jakieś takie wąskie. Oj. Czy tu na pewno ciężarówką można? O, leciała jakaś ciężarówką. Ciężarówka to znaczy, że można. O Jezu, zajechałam spać, wiecie. Mam już dość na dzisiaj, tylko się muszę trochę wypoziomować. Porajka widzę jest trochę pochyła. Jezu, powiem wam, że no ale nic, już mam 14 godzin pracy, zaś 9 sobie wykręcę. Chciałam 11, ale pomyliło się przecież o 6. Przecież ja ruszyłam gdzieś o 6:10, no to musiałabym o 7:10 stanąć, żeby mieć 13 godzin pracy i robić 11. No nic, zobaczymy. Bo tak, zostaje mi 820 do Opola na rozładunek. W piątek to nie ma szans dojechać. 820 km w dzień. Także powiem wam, że może po prostu rano sobie wstanę gdzieś o 6, bo teraz jest która? 8:30. Czyli mogłabym dużo szybciej startować, ale chyba mam to w dupie. Jak nie dojadę, to już. Panie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oglądam Pani cały czas. Dziękuję. No. Potrzebuje Pani może bułki jakie? Co? Bułki takie do zjedzenia, hamburgowe. Nie, dziękuję. Dziękuję. No to dobrze. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, wzajemnie. Jestem z Ukrainy, ale oglądam. Dziękuję, ale jak Pani ładnie po faworytem polsku jeździła? mówisz. Nie pamiętam, co wam mówiłam, ale już mam dość dzisiejszego dnia. Taki był dobry do połowy, później sobie spieprzył się.
A wszystko się przełamało na tym rozładunku. Zobaczcie na mojego Facebooka sobie z datą, jest który dzisiaj 14 października, Dzień Nauczyciela, tam prawnik, z którym ja współpracuję, odpowiedział mi właśnie na temat tego, jak to jest prawnie, co mówi prawo na temat rozładunków, zmuszania do załadunku czy rozładunku kierowcy. Jezu, jak dobrze, że mi Pawłowski powiedział, że gdzie ten parking tutaj jest, bo normalnie to bym nigdzie nie stanęła, jest tak wszystko zawalone, no w końcu czwartkowa noc, że ja bym, nie wiem, chyba do Polski nie dojechała i nigdzie bym nie stanęła, w Polsce może gdzieś dopiero. Jak to dobrze jest mieć kumpli w transporcie, joj, tu zadzwonisz, tam zadzwonisz, wszystko ci powiedzą. Powiedzieć wykąpać, chociaż nie wiem, czy dzisiaj siłę się mam wykąpać. Może się tu rano wykąpię, ja się tu rano wykąpię. A może dzisiaj? To fajnie by się spało, a z drugiej strony mam już dość. Nie wiem. Do widzenia.